Dzień dobry, witam Cię na kolejnej ekspedycji. Zgodnie z obietnicą zaczynamy nowy rejon. Znajdujemy się w Beskidach Wschodnich i będziemy walczyć tutaj z trudnym terenem, śniegiem i błotem. Dzisiaj zwiedzimy okolice naszego obozu i do dyspozycji mamy ciężarówkę Mercedes Unimog U2450L. To co? Odpalamy i jedziemy. I tak jak już wcześniej wspominałem, zaczynamy nowy rejon, który moim zdaniem jest najfajniejszym i najładniej zrobionym rejonem. Może też dlatego, że nie bardzo przepadam za pustynnymi krajobrazami, a tutaj jednak las, błoto, śnieg, no to tak bardziej coś swojskiego niż Arizona. Także znajdujemy się w Beskidach Wschodnich. Jak widać, mamy tutaj dookoła, może nie kompletnie wszystko przykryte śniegiem, ale są miejsca, gdzie przez ten śnieg musimy przejechać. Do tego bardzo fajna ciężarówka, która została do tego DLC dołączona. Jest to ciężarówka Unimog od Mercedesa i właśnie tą ciężarówką wykonamy dzisiaj dwa zadania. Te pierwsze zadania w każdym DLC to są takie 10-minutowe zadania, dlatego dzisiaj postanowiłem wykonać dwa. W pierwszym zadaniu musimy tutaj zwiedzić rezerwat przyrody, który leży nieopodal tutaj naszego obozu. I drugie zadanie, będziemy szukać zapor, które wybudowały bobry i zobaczymy, czy wszystko z nimi jest ok. To co, odpalamy i jedziemy, próbujemy, zobaczymy, co nam tutaj dzisiejsza ekspedycja przyniesie. Pierwsze co, to bym chciał się tutaj lekko wycofać i zabrać ze sobą paliwo. Chociaż raczej nie powinienem tutaj gdzieś utknąć bez paliwa. Niestety drony towarowe jeszcze tutaj nie mogę wybudować ze względu na to, że nie mam na tyle kasy. Musiałem tego Unimoga kupić i go wyposażyć, więc nie mam zbyt dużo pieniędzy w tym momencie, ale jak już wspomniałem, paliwo zawsze się przyda. Dobrze jest mieć ze sobą. Jedziemy. Dokąd musimy pojechać? Najpierw musimy zwiedzić tutaj ten teren, czyli pojedziemy sobie tutaj w górę do pierwszego punktu i tutaj się zatrzymamy na chwilę i lornetką popatrzymy dookoła, co się tutaj dzieje. Zmienię porę dnia na poranną, ponieważ chcemy coś zobaczyć z tego nowego DLC, chcemy zobaczyć, jak ono wygląda, a w nocy no to tak raczej dużo nie zobaczymy. Oczywiście jazda nocą ma swoje klimaty, ale jak wiadomo, no raczej oj, na ten kabel muszę uważać, bo w niego można bardzo szybko przywalić. No ale nocą, jak wiadomo, pole widzenia jest trochę ograniczone. Unimog jest bardzo fajną ciężarówką. Fajne jest w niej to, że po zakupie, ona kosztuje coś około 75 000 dolarów. Po zakupie jest praktycznie wszystko w niej odblokowane. Od najmocniejszego silnika po zawieszenie i skrzynię biegów, także możemy sobie tą ciężarówkę od razu konfigurować według naszych potrzeb, co bardzo ułatwia zadanie, biorąc pod uwagę fakt, że w tej grze te początkowe ciężarówki, które tutaj są, no to tam bardzo dużo
modyfikacji trzeba do nich znaleźć tylko po to, żeby można było z nich zrobić jakieś takie przydatne pojazdy. Co mnie troszeczkę w tej grze denerwuje, ponieważ te uniwersalne, te normalne pojazdy, które tutaj w tej grze się dostaje, te początkowe, są fajne, ale też nie są jakieś przydatne, jeżeli nie są dobrze skonfigurowane. Mamy tutaj wykonać kilka zdjęć. Powiem wam szczerze, że wszystko tutaj naprawdę, czekajcie, wyostrzymy trochę. Rejon naprawdę jest bardzo fajnie zrobiony, bardzo mi się podoba. Taki naprawdę swojski klimat polskich lasów. Trochę śniegu, trochę błota, jak widać teren też jest dość skomplikowany. Ale dobra, musimy zrobić zdjęcie poroża, czyli gdzieś musimy szukać tutaj na ziemi. O, przegiąłem trochę tutaj z wyostrzaniem. Gdzie to jest? Gdzie to jest? O! Mamy. Dobra. Poroże, okej. Bardzo duże, wygląda na poroże łosia, bo na jelenia to raczej nie wygląda. Szczególnie, że to jak widać jest takie naprawdę bardzo szerokie poroże. Od jelenia to trochę poroże inaczej wygląda. Także to będzie jakieś łosiowe poroże. Zbadaj teren. My się tu musimy rozejrzeć. Dobrze by było podjechać gdzieś tutaj w jakąś górną... w jakiś górny rejon tutaj, żeby się rozejrzeć lornetką. Może pojedźmy sobie tutaj i tutaj się zatrzymam na chwilę, żeby właśnie rozejrzeć się. Bardzo fajnie jest wykonane. To jest taka typowa wiosenna pora na tej mapie. Jak widać, śnieg jeszcze leży, ale bardzo dużo kwiatów już tutaj kwitnie, także przyroda budzi się pomału do życia. A, będziemy tutaj brnąć przez śnieg. Ten śnieg znany trochę ze SnowRunnera, nie? Czasami wydaje się, jakbyśmy przez piasek jechali niż przez śnieg. Można tutaj bardzo szybko utopić się, że tak powiem, w tym śniegu i nie będziemy mogli dalej jechać, także trzeba uważać. Najlepiej, no jak zawsze trzeba dobrze opony wybrać, żeby po prostu nie utopić się w grząskim terenie. Lornetka i jedziemy dookoła. Wprawdzie nic nie widać, ale procentowo mapę u góry już odkrywamy. Tutaj jest miejsce na moduły, bo to jest nasza baza. Okej, teren mamy już zbadany, ja się już tutaj rozejrzałem. To już jest całkiem dobrze. Teraz musimy dojechać do tego miejsca. Mógłbym się przedzierać tu między drzewami, ale wiem z doświadczenia, że przedzieranie się między drzewami nie jest fajną sprawą, także wrócę się tutaj do tego śniegu tutaj, nawrócę się i pojadę sobie dookoła. Mógłbym tu wprawdzie jakoś się przebijać między drzewami i przez to błoto tutaj przejechać, ale szczerze mówiąc nie uśmiecha mi się taki pomysł. W dalszym ciągu mam w głowie misję, którą wykonywałem w Karpatach. Była to misja z tym dziwnym takim urządzeniem sejsmicznym na takiej bardzo dużej ciężarówce i tam właśnie pamiętam, jak tą dużą ciężarówką wbiłem się właśnie tak między drzewa i potem nie mogłem zjechać, nie mogłem wyjechać i wszystko było tak naprawdę dziwnie. Podjeżdżałem pod taką dużą skarpę i potem musiałem z tej skarpy uciekać w dół. I od tamtej pory bardzo uważam na
na takie dziwne przebijanie się przez drzewa. Bardzo fajne, jeżeli zauważycie. Obserwujcie opony. Jeżeli przejeżdżamy przez śnieg, to ten śnieg na tych oponach zostaje, ale ten śnieg za jakiś czas z tych opon znika. Jest naprawdę graficznie bardzo fajnie zrobiony ten rejon. Ogólnie ekspedycje bardzo mi się podobają. Właśnie ze względu na to, że graficznie są bardzo fajnie zrobione, ciężarówki są bardzo fajne oraz te ciężarówki tutaj o wiele bardziej mi się podobają niż w SnowRunnerze, mimo to, że w SnowRunnerze mamy te same pojazdy, ale ich konfiguracja tutaj w tej grze uważam za ładniejszą, fajniejszą. Te ciężarówki tak naprawdę masywniej wyglądają, tak silniej i bardziej przystosowane do trudnego terenu niż w SnowRunnerze. No i teraz patrzcie, mamy tutaj śnieg na kołach, ale jak tylko przejedziemy tutaj kilka metrów po trawie, to ten śnieg z tych kół znika. Naprawdę świetnie wykonane, naprawdę bardzo fajny pomysł. Zastanawiam mnie, czy w ekspedycjach kiedykolwiek pojawi się prawdziwa zimowa mapa. Czyli nie tak jak tutaj, że mamy niby śnieg, ale też dookoła jest wystarczająco dużo takiego zielonego terenu. Chodzi mi bardziej o taką mapę typu Alaska, albo tak jak w tym momencie w SnowRunnerze wyszła Kanada z bardzo zimową, z bardzo trudnym terenem. Z bardzo zimowym takim terenem i trudnym. I właśnie ciekawi mnie, czy kiedyś właśnie tutaj w ekspedycjach podobny teren się pojawi, taki typowo zimowy. Dobra, rozpocznij skanowanie. Musimy zrobić zdjęcia gniazd, czyli dobrze by było rozejrzeć się gdzieś po drzewach. Gniazd na ziemi raczej się nie spodziewało. O, patrzcie, nasz Unimog sobie tutaj stoi. Poza tym bardzo fajne malowanie ma ten Unimog. Zaraz go wam pokażę, zaraz go zaprezentuję. Gniazda, gniazda. Co ja nie mogę znaleźć? O, tu są. Trochę rozmyte. O, mamy. No, gniazdo na drzewach, okej. W tym momencie zbadaj teren i sfotografuj łąkę kwietną. Czyli musimy się tutaj przebić i musimy tutaj wykonać zdjęcia i lornetką rozejrzeć się po terenie. Tutaj przejedziemy sobie w drugą stronę i tędy w dół. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra. Nawracamy. O, tutaj mamy... Tu drop jest. O, to zabierzemy go. Na pewno się przyda wszystko, co tam jest. Chyba że to będzie jakieś części złomowe. No to raczej już nie bardzo. No ale zatankować by się przydało. O, mamy tutaj rubin. Rubin jest jak najbardziej wartościowy. Zabierzemy również kotwicę, ponieważ kotwica również ma tam swoją wartość. Paliwa wprawdzie nie sprzedamy, ale... nie tak. Paliwa raczej nie sprzedamy, ale weźmiemy go ze sobą. Wezmę również części zamienne. I co? Jedziemy dalej. A, dobrze, że wziąłem części zamienne, bo jak widać tutaj jest most do wybudowania. A tutaj jest taka skarpa. O, okej, no dobra. Dostarcz zaopatrzenie. Stawiamy mostek. I przejeżdżamy na drugą stronę. Fajnie, że poszerzyli te mosty, ponieważ w Karpatach i na
Arizonie te mosty były praktycznie tak szerokie jak sama ciężarówka i prowadziło to czasami do bardzo dużych problemów, jeżeli chodziło o przejazdy. Co jest, gałąź mnie nie puszcza? Puszczaj! Puszczaj! Puszczaj, mówię, o. Spowodowało to bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o przejazdy nad przepaścią, zapadliną, w zależności od mapy. I właśnie bardzo dobrze, że od pewnego czasu zaczęli poszerzać te mosty, ponieważ ułatwia to w bardzo dużym stopniu rozgrywkę i pokonywanie niewygodnego terenu. W zasadzie, czekajcie, tutaj mam teren do rozpoznania. Rozejrzyjmy się tutaj troszeczkę. Góry w oddali. Naprawdę bardzo ładny teren, który również ma swoje ciemne strony. Czasami można się tutaj bardzo szybko przeliczyć, jeżeli chodzi o teren. A teraz wjadę w wodę i znowu mi cały śnieg z opon zginie. Fajna ciężarówka, bardzo ładnie zrobiony i byłem na początku nawet troszeczkę zaskoczony faktem, że postanowili użyć tutaj pojazdu licencjonowanego. Co jest? Nie wyjadę stąd teraz. A tutaj wyciągarką pomożemy sobie. Że użyli praktycznie licencjonowanego pojazdu, że Mercedes zezwolił im tutaj na wykorzystanie swojego pojazdu do gry. Ale na pewno wiele osób ucieszył właśnie fakt, że można sobie tutaj Mercedesem pośmigać. Wykonanie modelu trójwymiarowego jest naprawdę świetne. Do tego, jak widzicie, założyłem bagażnik dachowy, na którym mam zapas paliwa. Do tego reflektory i ten świetny pająk, jaki tutaj jest na masce. Malowanie do tego jest naprawdę super wykonane. Jest kilka kolorów, kilka takich wariacji kolorowych tutaj. Ja wybrałem sobie taką leśną, z takim ciemnozielonym ubarwieniem, ale można sobie wybrać kolory czerwono-pomarańczowy, niebiesko-biały, zielono, taki naprawdę wściekło-zielono, jakiś tam. Także bardzo dużo takich kolorów jest tutaj do dyspozycji. Co mnie bardzo cieszy, co bym chciał naprawdę w SnowRunnerze jeszcze mieć, jeżeli zmieniamy kolor ciężarówki, zmienia się tutaj też kolor burty. W SnowRunnerze jest to tak dziwnie zrobione, że praktycznie możemy sobie ciężarówkę wykolorować tak jak chcemy, ale burta jest cały czas niebieska. I te opady śniegu, ten taki drobny, delikatny śnieg, który tak leniwie pada na ziemię, do tego słońce. Świetna sprawa. Rozpocznij skanowanie. Nasza ciężarówka jak zwykle tutaj. Łąka kwietna, czyli gdzieś jakieś tutaj trawy musimy ten... O, czekajcie, znalazłem od razu. Tu. Teraz wyostrzyć i mamy. Mówię. Wiosenna pora. Łąka kwietna. Kwiaty budzą się już do życia. I my tutaj po prostu zwiedzamy teren. Muszę się teraz jeszcze rozejrzeć. Widziałem, że tu w prawą stronę muszę to zwiedzić. 91%, 96%. A jeszcze gdzieś muszę podjechać. 98. Jeszcze gdzieś muszę podjechać. Tutaj mam. A może droną? Przecież tutaj dronę mamy. A jakbym droną tam podleciał i z góry to obejrzał.
Słaby sygnał. Dolecę. Nie dolecę. O, 99%. Na poważnie? Wow. 1% i nie doleciałem. No okej. Muszę tutaj niestety w tą łąkę kwietną wjechać, żeby z tej strony tutaj obejrzeć teren. Przejadę tędy? Powinienem przejechać. Nie wygląda na zbyt głęboko. Delikatnie wjedziemy. I zobaczymy, czy stąd będę mógł się rozejrzeć. Nie to. Tak jest, mamy. Pierwsza ekspedycja ukończona, pierwsze zadanie ukończone. Nowy zwierzęcy świat. Ale na dzisiaj to nie koniec. Zaraz będziemy szukać zapór zrobionych przez bobry. Jesteśmy z powrotem w bazie. Druga misja, miasto bobrów. Mamy do zbadania 2 zapory wykonane przez te gryzonie. Także musimy kawałek dalej tym razem pojechać. Jedna zapora jest z tej strony i druga zapora jest z tej strony. Prawdopodobnie tą zaporę wykonamy z tej bazy. Praktycznie wyjedziemy z naszej bazy i pojedziemy tutaj w prawo. I będziemy musieli się do drugiej bazy, do północno-wschodniej placówki praktycznie odholować i pojechać tędy przez las. Można byłoby przejechać tą grę, tą misję bez holowania, ale raz nie mam odkrytej całej mapy i już nie pamiętam, w którym miejscu, gdzie i jak się jechało. I dlatego tym razem wyjątkowo odholuję samochód do drugiej placówki i pojedziemy wtedy tutaj. Dobra, nie ma to tamto, nie ma to tu narzekać. Zaraz zabiorę stąd paliwo tylko, żebyśmy mieli wystarczająco i pojedziemy tędy. Musimy zjechać tutaj w prawo, w dół. Czyli tędy byłoby najlepiej. Tu w prawo. Tędy i tutaj w dół. Tutaj musimy zabrać paliwo. Unimog, jakby nie patrzeć, fajna ciężarówka, ale jest też paliwożerna, co nie zawsze jest dobre w ekspedycjach. Swoje tam spala, także zapamiętać trzeba za każdym razem zabrać wystarczającą ilość paliwa, szczególnie, że w tym momencie nie mamy drony towarowej tutaj. A mogę w zasadzie tędy górą jechać. Zastanowiłem się, czy tędy dołem nie przejechać, ale tutaj mamy bardzo fajną ścieżkę, także pojedziemy sobie tędy. A niestety kilka drzewek musimy tutaj powalić. Przyroda się odrodzi i tak, i tak. No, widzicie, ten śnieg jednak nie jest taki łatwy w pokonaniu. Te opony to są takie typowo opony błotne, ale zarazem są to najlepsze opony na śnieg, według tutaj statystyk w garażu. Oglądałem właśnie tutaj na Unimoku wszystkie możliwe opony i doszedłem do wniosku, że jednak te opony tutaj błotne będą najlepszym rozwiązaniem tutaj na tą śnieżną krainę. Szczególnie, że błota też tutaj nie brakuje. Też należy tutaj ostrożnie jeździć. A jakbym tu w prawo pojechał, bo widzę, że mogę. O tak. Chyba byłoby bardziej tutaj ten dostępny przejazd, niż tam jechać do góry i potem zjeżdżać w dół. O, widzicie, tu nie jest wcale tak źle. Nie jest wcale tak źle, więc przejedziemy sobie tędy. Może tu w prawo między drzewami niż tutaj. O tak, też byłoby lepiej.
No jednak tędy jest lepiej przejechać. Jak to tu wygląda? Przydałoby się zaraz tutaj zatrzymać i rozejrzeć się trochę lornetką, ze względu na to, żeby teren odkryć. Tak na przyszłość, żebyśmy po prostu wiedzieli, jak jechać. Nie, między drzewa nie będę wjeżdżał. Okej. Rozejrzyjmy się tutaj trochę. Może gdzieś jakiś drop będzie? Nie. Dropu nie ma, ale tu jest nasz cel. I modyfikacja. O! Gdzie ta modyfikacja leży? Prawie, że trochę dalej niż nasz punkt docelowy. To jest bardzo fajnie. Pojedziemy tędy. Tu, na te mokradła. I tu w prawo. Chociaż modyfikację też chcę ze sobą zabrać. Koniecznie. Każda modyfikacja, która nie jest na mapie, a jest w moim garażu, jest na wagę złota. Szczególnie w tej grze, gdzie naprawdę ciężko jest czasami skonfigurować ciężarówki. Chociaż przyznam, że Unimog naprawdę bardzo fajnie to rozwiązał. To znaczy rozwiązał firma, ta Saber rozwiązała to, że Unimog jest jednak już kompletnie odkryty i można modyfikować jak się chce. Ciekawe, czy przejadę tędy. O, gałęzie raczej mnie nie przepuszczą. Ale tak delikatnie. Może tędy. A, dawaj, dawaj, dawaj. Tu. A, i jesteśmy. Dobra. No, to jest właśnie to. Albo śnieg, albo błoto, nie? Także tutaj opony błotne jak najbardziej wskazane. Szkoda tylko, że te opony błotne są tak niesamowicie drogie w tej grze. Za opony błotne do Unimoga musiałem zapłacić 15 000, ale do innej ciężarówki pamiętam... Która ciężarówka to była? Jakaś ciężarówka w ostatnich odcinkach. A, do Krokodyla to były błotne opony. No, do Krokodyla zapłaciłem 30 000 za opony, także... Trochę kosztują w tej grze, nie mam pojęcia dlaczego, no ale cóż. Okej, to już wygląda na bobrowe tutaj stawy. Muszę tak popatrzeć z góry, widzę, że muszę przejechać na drugą stronę, ale nie chcę się tutaj zbytnio utopić. Dlatego wjedziemy sobie tutaj. Głęboko tutaj, ale snorkel pod dachem i heja, jedziemy. O, tylko się nie przewróć tutaj w tej wodzie. Snorkel pod dachem i heja w wodę. Dobra. Jesteśmy. Co mamy zrobić? Skanować, okej. Tik, 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 tik. Raz. Dwa. I gdzie jeszcze? Jeszcze gdzieś trzecia musi być. W tą stronę wygląda już dobrze. To się zmniejsza. Ach, tu jest, ok. Dobra. Wykonane zadanie. Pierwszą tamę mamy zrobioną. Ja się tu jeszcze rozejrzę.
lornetką. Tam jest zadanie. Strumyk całkiem ładny. Nie powiem. Ale zabieramy tą modyfikację, która się tutaj znajduje. Jak tu tylko dojechać? Musiałbym się przebić przez... Tędy może. Tak i tak, bo... Spróbuję się przebić tu przez te drzewa, ale nie gwarantuję, że mi się to uda. Ale w razie czego sobie już drogę... O nie, 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 nie. To nie jest dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł ze względu na to, że... Potrzebuję jakieś mocne drzewo. O właśnie, ze względu na to, że tutaj był pniak wystający w przeciwną stronę niż jechaliśmy. O, tutaj ten pniak, ja go zauważyłem dopiero w ostatnim momencie. Ale na szczęście wyciągnęliśmy się tutaj jeszcze wyciągarką. Nie ma szans. Nie ma szans. Trzeba się wycofać. I pojedziemy tutaj. Po co sobie utrudniać zadanie, po co sobie tutaj utrudniać przeprawę, jak można przejechać się naokoło i z mniejszym wysiłkiem tutaj dotrzeć do celu, który sobie wyznaczyliśmy. Bardzo fajnie jeździ ta ciężarówka, muszę wam powiedzieć, że podoba mi się bardzo. Żeby tylko ciut mniej paliła, to byłoby wszystko naprawdę idealnie, ale i tak nie ma co narzekać. Tu widzę potencjalny powód do przewracania się. Pojedziemy sobie dołem. Także Unimoka chyba będziemy tutaj częściej widywać w naszych eksploracjach, szczególnie tutaj po Beskidach Wschodnich. Ale fajny widok. O! Silnik do jakiego pojazdu? Do Decina. Decin jest drugą ciężarówką dołączonej do tej mapy, do tego DLC, ale Decina nie kupimy, ponieważ Decin stoi tutaj. Jego trzeba wziąć i odholować stąd, tutaj, przez tą przeprawę i z powrotem do bazy. To zadanie na 100% będziemy wykonywać, ponieważ Decin jest też bardzo fajną ciężarówką. Patrzcie, statek sobie tutaj utknął, troszeczkę już zardzewiał, czyli stoi już sobie kilka lat. Nieoczekiwany obrót spraw. I tutaj właśnie gdzieś stoi ta ciężarówka, którą należy odholować. Coś poza tym? Jakiś drop albo przejazd? Tu jest most, ale to chyba jest ten most, który my budowaliśmy. Całkiem fajnie. Podoba mi się. Dobra. To co? Przydałoby się teraz w tym momencie odholować nasz pojazd do drugiej placówki i stąd ruszyć po drugą tamę. Zatankuję sobie auto, resztę zabiorę ze sobą. Trochę części zamiennych też wezmę ze względu na... Nie wiem, nie pamiętam, czy mogę tam przejechać bez mostów, czy muszę mosty gdzieś budować. Rozejrzyjmy się tutaj najpierw. Wygląda to następująco, czyli musimy jechać chyba tędy.
Chociaż tu wygląda na lepszy przejazd, w tą stronę do góry. I tutaj zobaczymy dalej, co nas czeka. Paliwo zabraliśmy, części zabraliśmy, możemy jechać dalej. Zastanawiam się właśnie, czy Decina nie odholujemy na przykład w kolejnym odcinku. Czy nie zrobię właśnie odcinka typowo takiego nie z ekspedycji, z wyprawy w nieznane, gdzie mamy jakieś zadanie do wykonania, tylko faktycznie zapakujemy jakąś ciężarówkę, przygotujemy ją, ponieważ paliwo będzie na pewno potrzebne, siła będzie potrzebna. Na myśl nasuwa mi się tylko jedna ciężarówka, którą tutaj na tym zapisie gry mam. Będzie to na pewno krokodyl. Krokodyla będzie trzeba zatankować, przygotować i prawdopodobnie chyba pojedziemy właśnie po Decina. Jest to fajna ciężarówka, którą chętnie przyjąłbym do swojego garażu. Okej, rozejrzyjmy się. Wprawdzie nie odjechaliśmy daleko od bazy, ale warto się rozglądać od czasu do czasu. O, szczególnie, że można zadania poznajdywać, albo zadania, albo modyfikacje. Jak tu dalej pojechać? Chyba będzie tak. Dobrze. Tu między drzewami. Albo nie, pojedziemy jeszcze inaczej. Widzę, że tu by się nadawała droga. Tędy. Tu też są wprawdzie drzewa, bo widać w cieniu, że drzewa są, ale nie muszę się tu przeciskać, tylko pojedziemy sobie tym kanionem tutaj. Co oznacza skręt w prawo. Trzymaj się prawej strony. Zaraz będzie skręt. Ach, świateł nie mam włączonych, kurde. Nie mam włączonych świateł, ale nic nie szkodzi, jest jeszcze pora dnia. Specjalnie przełączyłem na poranną porę. Nocą nie lubię jeździć, szczerze mówiąc. Sam osobiście jak gram albo w SnowRunnera, albo właśnie w ekspedycję, to zazwyczaj jeżdżę w dzień. W nocy, no ta gra ma swój klimat nocą, ale mimo to jakoś nie bardzo za tym przepadam. Między drzewami się tu przeciskamy. A śnieg widać, że bardzo mocno hamuje. Tutaj by się przydało wjechać tam na górę i rozejrzeć się lornetką. Chyba tak zrobię, że wjadę tutaj, bo widzę, że stąd i tak mam zjazd dalej. Wjedziemy tutaj do góry i rozejrzymy się troszeczkę. A jakbym tu włączył blokadę niski bieg i blokadę dyferencjału, jakby jeździła ta ciężarówka wtedy. A teraz to w ogóle nie jedzie. A, tu choinki mi przeszkadzały, okej. To prawdopodobnie na błoto będzie właśnie niski bieg i blokada dyferencjału lepszym rozwiązaniem. Wow, okej, tędy na pewno nie zjedziemy. No, tędy nie zjedziemy, ale mogę się rozejrzeć. Mamy modyfikację przed sobą. Prawo, lewo. Tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. I tu już byliśmy.
modyfikacja jest tutaj, czyli wracamy się z powrotem, jedziemy tędy sobie i pojedziemy tu po modyfikację, która jest tak, no typowo u góry. Nie wiem, czy nie będę musiał tak przejechać, że zjechać w dół i dopiero do góry. No dobra. Mamy plan. Nie to. Jednak sterowanie ze SnowRunnera trochę się daje we znaki. Dobra, powinno być dobrze. A teraz, mówię, sterowanie ze SnowRunnera, nie? A jednak na niskim biegu z blokadą dyferencjału ciężarówka sobie troszkę lepiej radzi w śniegu. A ile pali? 6 litrów. O, to też nie jest tak wcale źle. Może jadąc w ten sposób tutaj na przeszkodach, może by trochę mniej paliła ta ciężarówka. O nie, no 10 litrów, 6 litrów. Ale ona tak pali naprawdę różnie. Ach! Ajajajajaj, zahaczyłem podwoziem o kamień. Na niskim biegu i z blokadą mostu to ciśnie ta ciężarówka, powiem. Powiem, że sobie świetnie daje radę. A i tu jest do góry. Ja już widzę już widzę zarys tej modyfikacji. Tego nie widziałem. Ale nic nie szkodzi. Jeszcze kawałek, jeszcze i mamy tutaj modyfikacje. Co my mamy? Rezerwy awaryjne też się na pewno przydadzą do Decina. Zasadniczo wszystkie modyfikacje, tu gdzież większość tych modyfikacji będą modyfikacje do Decina. Co za tym idzie? Trzeba koniecznie zdobyć tą ciężarówkę i zobaczyć, jak można ją skonfigurować. Wszystko fajnie, tylko się nie przewracać. Przejadę tędy? Nie. Muszę jeszcze kawałek do tyłu. W zasadzie to tak jakbym musiał się tutaj nawrócić. I tu w dół. Przejedziemy? Przejedziemy. Super. Aj! Już widziałem, jaki lecę właśnie w stronę tego kamienia. Zatrzymajmy się na chwilkę. Rozejrzyjmy się tutaj lornetą. O, tu jest zrzut, ale on jest bardzo daleko. 388 metrów. To raczej się tam nie przejadę. Nie mam żadnego zadania. Słońce, które nie wstało zbyt wysoko. Ok, tu musimy dojechać. Czyli tędy do góry. Tędy dalej i tutaj do naszego punktu. Co oznacza, że musimy tam do góry wjechać. No to dobra. Jedziemy. Rozpędzamy się. No, rozpędzamy się. No, wyścigów to raczej tutaj urządzać nie będziemy. Na Need for Speed to raczej nie wygląda, także nie ma co tu szaleć z prędkością. Mamy dojechać w każdym bądź razie.
Już mamy niedaleko do naszej drugiej zapory, którą zbudowały bobry. Wow, to było trochę szybko. Troszeczkę się zbytnio rozpędziłem. Rozejrzyjmy się tutaj jeszcze lornetką. Tak jest. Nawet, a nie, no w zasadzie dobrze jest ułożona droga. Muszę tylko tutaj uważać, żebym na skałę jakąś nie wjechał. Po co mam psuć naszą nowiutką ciężarówkę? O, mamy zrzut, nie widziałem go lornetką. Nic nie szkodzi. Wszystko, co się w nim znajduje, zabieramy ze sobą. Za ten kamyczek, który złapaliśmy przed chwilą, to znaczy przed chwilą, w pierwszej misji dostałem $5000. O, właśnie, za ten rubin. I do tego jeszcze kotwica, to jest jakieś 5 do 6 tysięcy dodatkowych zarobków. Oczywiście zabieramy ze sobą, wiecie co? Mogę zatankować ciężarówkę. Ja mam w zasadzie dużo paliwa ze sobą, ale zatankujemy. Lepiej mieć niż potrzebować, jak to mówią tutaj w moich rejonach. No, już jesteśmy. Muszę tylko przejechać tutaj na drugą stronę tej rzeczki, tego strumyka. Przejadę tędy? No wygląda na to, że przejadę. A, widzicie, tu jest zapora, którą boberki sobie zbudowały. Dobra. Delikatnie zjedziemy. Oj, naprawdę muszę delikatnie zjechać, bo tu jest taka dziwna skarpa. O, właśnie. Fajna, naprawdę taka kompaktowa ciężarówka. Nie jest za duża, nie jest za mała, jest naprawdę idealna do zwiedzania właśnie takiego ciężkiego terenu gdzieś między drzewami albo między skałami. Okej, teraz musimy celować skill check. Bardzo fajnie. I tym samym dotarliśmy na koniec naszej drugiej ekspedycji. Co zarobiliśmy? Okej, to nie wiem, o co się to rozchodzi, że do końca sesji aktywności pojazdu zbierz 4 przedmioty. Nie mam pojęcia, co to jest. Nigdy mi się tego nie udało tutaj zdobyć. $11,000 za ekspedycję i do tego 6,950 za sprzedanie kotwic i podnośników. A, bo podnośniki i kotwice te zwykłe, które zabrałem ze sobą, również nie wykorzystałem ich, więc również poszły na sprzedaż. $18,000 zarobionych, na pewno przeznaczę to na ciężarówki, tudzież na modyfikacje. Tym samym dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej ekspedycji. Czekajcie, ustawię się jakoś tak ładniej, o, pod słońce. Tym samym dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej ekspedycji. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmiku. Jeżeli Ci się filmik spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić innych filmików z serii Expedition oraz SnowRunner, który pojawia się 2 razy w tygodniu. Ja Wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć!